niektórzy z członków tego zespołu, może chyba wszyscy, pamiętają te czasy historyczne, o których wspominamy dzisiaj. To znaczy pamiętne wybory 1989 roku. Akurat tak się złożyło, że Ewa Olszewska, która tutaj właśnie między innymi jest na zdjęciach, które historycznych już, bo towarzyszyła nam podczas spotkań wyborczych i oczywiście już wtedy uświetniała grą nasze spotkania. Może będę trochę zerkał w tekst, bo rzadko ostatnio przemawiam, więc żeby nie pokręcić i nie to będę się, tym bardziej, że mówimy o faktach historycznych. Oczywiście warto wspomnieć, że przed 1989 roku akurat tak się składa, że my wszyscy to jesteśmy z tego pokolenia. Więc tutaj oczywiście nie trzeba tłumaczyć dokładnie w ogóle tej sytuacji, która wówczas istniała. To był schyłek, można powiedzieć, lat 80. Tak można powiedzieć, że stan wojenny, represje, ogromna liczba działaczy aktywnych emigrowała. W związku z tym ten upływ krwi, można powiedzieć, ludzi, którzy opowiadali się za wolnością, był ogromny. I dlatego pod koniec lat 80. zresztą wszystkie organizacje, łącznie z Solidarnością, były organizacjami zakazanymi. Były zawieszone lub w ogóle zakazane. Stąd dopiero gdzieś w latach 70., a właściwie w 80. dopiero, w 80., to znaczy 88, Solidarność i opozycja, generalnie można powiedzieć tak szeroka, zaczęła budzić się i wychodzić z ukrycia. Zaczęły się pojawiać się pewne odznaki, można powiedzieć również ze strony władz, bo zdawały sobie one sprawę dokładnie, że świat jest, że Polska jest w głębokim kryzysie. Zresztą w 1987, ale chyba nawet w 2008 było jeszcze referendum, tak zwane, gdzie społeczeństwo miało się wypowiedzieć po prostu na temat propozycji przygotowanego oczywiście przez partię. Oczywiście to referendum było, większość ludzi zbojkotowała, w związku z tym nawet wynik tego referendum nie mógł z tego względu się liczyć, nie mówiąc o tym, że to była tylko sprawa propagandowa. W sierpniu 80 roku były strajki. Najpierw w kwietniu, później w sierpniu właśnie akurat. Oczywiście to już były strajki nie na taką skalę jak w latach 1980 i następnych. Niemniej one były i zostały wyciszone. Zresztą strajkujący na przykład w Stoczni Gdańskiej wyszli po dłuższym tam okresie strajkowania, no bo chyba sami zauważyli po prostu, że opór w tym wypadku nie ma sensu. Być może, że niektórzy z nich mieli już wiedzę, że szykuje się pewien przełom, to znaczy propozycja, z którą wystąpił Czesław Kiszczak, minister spraw wewnętrznych, który wkrótce zaproponował rozmowy okrągłego stołu. Więc już przez to, jak się te rozmowy okrągłego stołu zaczęły, więc ludzie też na to zaczęli patrzeć z pewną nadzieją i właściwie też te organizacje, które były niedozwolone, powoli zaczęły się reaktywować swoją działalność i wychodzić z ukrycia. I jeśli chodzi o Olsztyn, również tak to się działo. I tutaj chcę, oczywiście ze swojego punktu widzenia, bo oczywiście według moich obserwacji i akurat tych wydarzeń, w których uczestniczyłem, może tylko wspomnę o pewnych wydarzeniach. Mianowicie no, w tym czasie pracowałem w redakcji Posłańca Warmińskiego. To jest dwutygodnik katolicki, który w tym czasie skupiał jednak spory krąg osób z opozycji. Byli to albo osoby, które współpracowały z
posłańcem warmińskim, w tym wielu dziennikarzy, albo po prostu, przynajmniej można powiedzieć, światopoglądowo były bardzo bliskie i tam powstał krąg nawet dość spory osób, ponieważ właściwie ich wszystkich przygarniał niejako redaktor naczelny ksiądz Benedykt Przeradzki. Tu chcę wspomnieć o nim jako osobie, która naprawdę wyciągała dla wszystkich dziennikarzy i w ogóle tych, którzy byli represowani, pomocną i przyjacielską dłoń. Tak, między innymi oczywiście ja tam w ten sposób znalazłem pracę. Po latach to nawet Adam Socha przecież też został przygarnięty, Kruk współpracował, Erwin Kruk współpracował. No, między innymi tam współpracowała też Bożena Ulewicz, tutaj właśnie stałe felietony. Również na przykład ksiądz Rosłan i kilku księży. Oczywiście współpracował również Jerzy Schmidt, również Kurowski. Sami zresztą możecie przypomnieć, bo w ogóle kto tam wtedy w tym kręgu się znajdował, ale ten krąg był dosyć szeroki. I tam właśnie w tym czasie próbowaliśmy, wiedzieliśmy, że właściwie nadchodzi ten czas, kiedy należy się organizować. I były podjęte próby. Najpierw próbowaliśmy reaktywować niejako Klub Inteligencji Katolickiej, KIK, tak zwany. Oczywiście pod inną nieco nazwą, to znaczy Warmiński Klub Katolików. Oczywiście z pewnymi perturbacjami to jakoś udało się nam dogadać, ponieważ oczywiście, wiecie, szczególnie w stanie wojennym, jaka wielka nieufność panowała nawet pomiędzy nami, czy w ogóle ludźmi, którzy byli w opozycji generalnej. Jeśli chodzi o KIK, to trzeba wspomnieć, było to stowarzyszenie, które powstało i zaczęło działać również w Olsztynie w okresie solidarnościowym, ale w stanie wojennym u nas została działalność KIK-u zakazana, zawieszona. Więc my staraliśmy się, czyli to środowisko z posłańca warmińskiego, nawiązać kontakt z działaczami z KIK-u, tego pierwszego, który został zawieszony. No i się okazuje, już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to były wielkie, bardzo trudne rozmowy. To był okres podejrzenia, że my chcemy doprowadzić do zamachu niejako na KIK i przejąć władzę. Dalecy byliśmy od tego. Myśleliśmy o tym tylko, żeby zrealizować wspólny interes, a nie mówiąc o tym, że czuliśmy, iż organizacja kościelna będzie łatwiejsza do, można powiedzieć, przetrawienia nawet dla władz, niż organizacja ściśle taka społeczno-polityczna. I fakt jest taki, że jeśli chodzi o ze strony te nasze działania, przez jakiś czas te wspólne działania to były zawieszone. Bo ja tam w tej pierwszej fazie nawet starałem się opracować, czy przynajmniej ten status w ogóle tego Warmińskiego Klubu Katolików. I myślałem, że ta sprawa jest już całkowicie po prostu niepotrzebna, że po prostu nie dojdzie do skutku utworzenia tego stowarzyszenia. Niemniej później się okazało w grudniu 1988 roku, że władze zarejestrowały Warmiński Klub Katolików. To było takie miłe zaskoczenie dla nas wszystkich i wtedy dopiero odbyły się walne zebranie członków w ogóle KIK-u i tych skupionych w starym KIK-u i tych, którzy byli skupieni wokół posłańca warmińskiego, przynajmniej którzy taką chęć wyrażali. No i doprowadziliśmy do wyborów. Oczywiście tu przewodniczący, warto wspomnieć, w ogóle to został pan Kumor. On w ogóle przede wszystkim miał takie obawy i bał się nas jak białej święconej wody, można powiedzieć, ale później jednak to przetrafił i został prezesem w ogóle tego Warmińskiego Klubu Katolików.
i było dwóch wiceprezesów, to jest pan Bożym i pan Bukowski, późniejszy prezydent Olsztyna. No ja byłem sekretarzem zostałem. Niemniej właśnie przez to, że zostałem sekretarzem, fakt jest taki, że w tym Berlińskim Klubie Katolików również udzielał się Wojtek Cisiecki. Ja nie wymieniam tutaj w ogóle bo tam było bardzo dużo osób w to aktywnie się włączyło, ponieważ powstała możliwość oficjalnego działania, a przecież wiedzieliśmy, że my nie będziemy zajmowali się tylko mówieniem pacierza, tylko że będą nas interesowały również sprawy formacyjne, ale również społeczne. Tym bardziej, że tak, więc Wojtek akurat prowadził komisję w ogóle w tym Berlińskim Klubie Katolików dotyczącą jako historyk historii. Ja prowadziłem tak zwaną komisję społeczną, ponieważ myślałem po prostu, żeby przynajmniej te elementarne wiedzę o tym, jak wszystko, co się wiązało z systemem demokratycznym. Ja się też uczyłem. Przyznam się, że nawet korzystałem z tego podręcznika niejakiego pana Króla. Taki on był podręcznik dla tego. Teraz nie wiem, czy jako ci naukowcy co sądzili o tym, ale tam były te elementarne podstawy w ogóle demokracji. No, przynajmniej dla nas, wiem, że nie dla wszystkich, ten ustrój demokratyczny ze względu chociażby na że z drugiej strony doświadczyliśmy tego, można powiedzieć, represyjnej dyktatury komunistycznej, to było jakieś absolutnie rozwiązanie i staraliśmy się przynajmniej przybliżyć w ogóle podczas tych spotkań, właśnie nawet w tej komisji, no żeby ludzie chociaż troszeczkę wiedzieli po prostu z czym to się je. Oczywiście w związku z tym, że nasza działalność była krótka, bo przecież już wtedy zapadały decyzje przy okrągłym stole, więc ten czas organizowania się, można powiedzieć, był bardzo krótki. Niemniej, w tym czasie, kiedy jeszcze Berliński Klub Katolików nie powstał, to w tym środowisku też posłańca Warmińskiego, ja nie mówię, że to oni wszyscy byli, można powiedzieć, głęboko wierzący i mało tego, oni po prostu wyznawali te same wartości. Więc zaczęły tworzyć się stworzyliśmy taką organizację społeczno-polityczną, mianowicie OKO, czyli Olsztyński Klub Obywatelski. Olsztyński Klub Obywatelski, który miał już bezpośrednio właśnie ten wymiar społeczno-polityczny. I chodziło tylko nam o to, żeby ten Olsztyński Klub Obywatelski od początku staraliśmy się, żeby on stał się czymś oficjalnym, żebyśmy się nie kryli gdzieś tam po kątach, tylko żeby on mógł działać, zbierać się, no i oczywiście w sposób oficjalny. I wiadomo było, że to nie jest łatwa sprawa, zresztą to od samego początku były pewne problemy. Bo najpierw przygotowaliśmy oczywiście statut tego Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego. I chodziło o to po prostu, żeby, no oczywiście listę członków założycieli, ale był wymóg jeszcze po prostu, żeby było tak zebranie założycielskie. Zebranie założycielskie, właściwie tak myśleliśmy chyba początkowo, że to musi być w ogóle w jakimś miejscu publicznym. Pamiętam, że ja nawet z Adamem Sochą wtedy biegałem po Olsztynie, żeby znaleźć jakieś miejsce, gdzie takie zebranie założycielskie można by było, no można, żeby się odbyło. I były problemy, a to był wymóg oczywiście administracyjny, że coś takiego powinno być. Znaleźliśmy w końcu, to znaczy zgodził się dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, pan Ławrynowicz, że takie zebranie założycielskie odbędzie się w filii bibliotecznej przy ulicy Mickiewicza. Tam na dole, tam gdzie było DŚT, jak starsi pamiętają, to na dole była filia i tam było rzeczywiście, niemniej
chwili, kiedy ustaliliśmy datę, kiedy miało się to odbyć, dostaliśmy pismo odmowne. Pan Wawrynowicz przepraszał nas, że nie może, dlatego, bo nie zezwolił mu dyrektor Wydziału Administracyjno-Społecznego Urzędu Wojewódzkiego, pan Kozicki. To oczywiście to był szef i bez jego zezwolenia taka publiczna historia nie mogła się odbyć. I byliśmy w kropce w ogóle, gdzie to ma się odbyć i tu nagle, wiesz, z propozycją wyszedł początkowo nawet ksiądz Przeradzki, mówi, to się niech odbędzie w pomieszczeniach posłańca warmińskiego. Ale w ostateczności, bo współpracował z posłańcem warmińskim również Bohdan Kurowski i jego żona. I on zaproponował, żeby takie spotkanie odbyło się u niego w mieszkaniu na ulicy Smętka, no bo tam jest też, miał dość spore pomieszczenie i coś takiego się odbyło. Także zatwierdziliśmy statut, podpisy i tak dalej, no i złożyliśmy do Urzędu Wojewódzkiego chyba, w każdym razie tam to składane. Wiem, że nas reprezentować miał Adam Socha wtedy, profesor Żebracki i Erwin Kruk. Jako do chwili rejestracji w ogóle tego stowarzyszenia oni mieli po prostu chodzić po tego i oficjalnie byli przez nas, można powiedzieć, wybrani, żeby oni się tymi sprawami zajmowali. Oczywiście wiadomo po prostu, że my niezależnie od tego się zaczęliśmy wtedy spotykać. Oczywiście spotykaliśmy się, wiem, przynajmniej tyle, co pamiętam najczęściej, przy kościele Chrystusa Króla na Zatorzu. Ojciec Bonaventura tam był proboszczem, chyba tylko pamiętam to imię, to ojciec Bonaventura. I tam były takie salki, gdzie my się spotykaliśmy. W każdym razie wielokrotnie tam ten OKO, czyli ten Olsztyński Klub Obywatelski, tam się spotykał. Ale oczywiście z rejestracją oczywiście było tak, jak można było się spodziewać. Mianowicie początkowo pewną przygodę miał też, o ile sobie przypominam, to Adam Socha, dlatego, bo Adam Socha też zaproponował własne mieszkanie, że się ma to odbyć, ale się to zebranie, to tylko dlatego sięgam do tego, ponieważ to jest też ciekawostka i jakie są argumenty z tej przeciwnej strony. Się okazało po prostu, że on nie może się tam odbyć to zebranie, dlatego, bo on nie jest właścicielem mieszkania. Musiał mieć zgodę ze spółdzielni, bo to jest mieszkanie spółdzielcze, a on po prostu przecież nie jest właścicielem, w związku z tym... Ale jedno zebranie przyszedł, Kozicki mówił, nielegalne zebranie. Myśmy się zebrali, wszyscy przyszli, a przecież poznałeś. No, Kozicki przyszedł z urzędu, mówi, nielegalne zebranie tutaj. Przyszedliśmy tam, nie, to brycz. Czyli to są, wiesz, może dla młodych to może takie trudne do pojęcia, ale w każdym razie tego rodzaju były szykane. Także można powiedzieć, że Olsztyński Klub Obywatelski został zarejestrowany dopiero chyba w lutym 1989 roku, kiedy właściwie już zaczęło powstawać szerszy krąg, czyli tak zwane Komitet Obywatelski Solidarności. Ale do tego jeszcze wrócę, bo chcę powiedzieć, że nie tylko przy tygodniku, oczywiście przy powstańcu warmińskim tworzyły się te kręgi. W tym samym czasie organizowała się również Solidarność. Solidarność, tutaj jeżeli Wojtek by chciał powiedzieć, bo przecież były te spotkania mandatariuszy i tak dalej, to właśnie bardzo proszę. Jest akurat Nadusia Górko, to by dużo powiedziała, bo myśmy wtedy Franciszkani spotkali i był wtedy 3 nurty w Polsce. Jeden, wiesz, ciągłość mandatów i te spory były. No, mam mandat z 1981 roku, to znaczy kontynuacja, tylko tych ludzi nikt nie widział przez 8 lat. Później legislacyjny, no i wreszcie zaczynamy od zera od nowa. Te spory trwały bardzo długo. Wiesz.
To było czyste szaleństwo, a nam zależało, żeby móc tworzyć struktury związkowe i ciągle w dyskusji, kiedy się skończą wybory, bo musi móc tworzyć struktury związkowe. I takie oczekiwanie było mocne. Ale chciałbym o czym innym powiedzieć. To było czyste szaleństwo. Z takiej mobilizacji, wiesz, to naprawdę była wielka mobilizacja ludzi. Bali się, ale przychodzili. Do Koszczaka, jak dostaliśmy pomieszczenie, to tam pamiętam, jakie tłumy ludzi tam były. Myśmy tam o świcie przychodzili już przed tym rankiem, a wychodzili w nocy. A nawet dyżurowaliśmy, spaliśmy na marynarce. Takim cudem, skąd tyle siły mieliśmy, to sam nie wiem dzisiaj. Ale chciałbym powiedzieć o czymś innego. Kiedyś, po co my się spotykamy, po co te rocznice są? Prawda? Mogę mówić bez mikrofonu, nie? I kiedyś napisałem taki tekst, który dzisiaj bym powtórzył, że rocznice wpisuje się w podstawową zasadę życia społecznego, prawdę, o której wyzwalającej mocy w związku z godnością oraz wolnością człowieka pisał w encyklice Redemptor Hominis Jan Paweł II. I dodałem wtedy, pamiętajmy, jak szybko historia żywa odumiera, jak ważne jest budzenie uczet pamięci pokoleń, refleksji nad losem tych, którzy tę wartość moralną zamkniętą w słowie solidarność, dzisiaj powiedziałbym 35 lat temu budowali. A dodałem jeszcze wtedy, że stać nas jednak na spotkania okolicznościowe. To świetne, a zarazem nieodklepane, lecz refleksyjne i głębokie, niosące określoną wartość moralną i polityczną. Budzenie uczuć obok zachęcania do chłodnej, analitycznej refleksji jest wręcz konieczne. I wtedy myśmy powtarzali przez ten megafon, że agitatorem naszego postępowania niech będzie własne sumienie i wiara. Ta wielka z krzyżem lub ta mała wewnątrz nas. Wszyscy jesteśmy Polakami, jak głoszą hasła. Ważne jest jednak, abyśmy wszyscy potrafili być ludźmi. I dzisiaj ten sam, tak jakbym powtórzył. I zaczynamy jakby od nowa. Pamiętajmy. I o to chodzi. Natomiast to było tak dużo wydarzeń, tyle się działo, że to wręcz jest nie do opisania. Jeszcze wspomnę, mówiłem o tym wychodzeniu, można powiedzieć, z ukrycia środowiska opozycyjnego, to a propos jeszcze właśnie rzeczywiście Solidarności, to wkrótce powstał właśnie, ale to już w 1980, ale chyba pod koniec 1988 roku powstał punkt konsultacyjny taki przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, w tym, jak się nazywa, dom duszpasterski, czy parafialny, tak, parafialny. W momencie, kiedy powstał ten punkt się okazuje po prostu, że chyba po krótkim czasie ktoś podłożył ogień i zaczęło się palić w ogóle całe to pomieszczenie. Biurko, spaliło się, no i tak dalej, i tak dalej. To się okazuje, że to nie był przypadek, tylko na pewno w ogóle jakaś azbecka była robota. Niemniej ten punkt nadal, to znaczy ludzie się zaczęli spotykać, ale już w innym pomieszczeniu, też w domu parafialnym. Ja tylko mówię o tym, że no, na każdym tym kroku, wtedy, kiedy już można powiedzieć, zbliżał się ten przełom, to jednak te szykany były. Tu właśnie jeszcze przed 1989 rokiem. No, warto wspomnieć o na przykład też mobilizacji młodzieży, która na przykład Federacja Młodzieży Warmii i Mazur, chociażby szykanowanie młodych ludzi w Kętrzynie, zresztą o tym też pisała Alan Socha i tam inni posłańców warmińskich. No, jeżeli cenzura pozwoliła, bo oczywiście cenzura szalała również i określiła w ogóle te informacje. I można powiedzieć, że również niezależny NZS, czyli niezależny... Chcesz powiedzieć? Można włączyć ten mikrofon. O, teraz. No. 1988 rok to była ogólnopolska akcja rejestracji poszczególnych komisji zakładowych. Sądy były zarzucone wnioskami o ponowną rejestrację. Ja do dzisiaj mam z Muzeum Warmii i Mazur odmowę. Ponieważ już jeden związek zawodowy jest w muzeum, odmawia sąd nasz tutaj. A cenzor nasz olsztyński, późniejszy prezydent, cenzurował posłańca. Nawet takie artykuły jak sprawozdanie o sesji o średniowiecznym Elblągu, bo wymieniłem wśród referentów
biskupa Gocłowskiego. 4 miesiące trzymał to sprawozdanie z tej sesji posłańców. Bo jak wiem, referenta wymienić biskupa Gocłowskiego. A z drugiej strony, wiesz, ta akcja zarzucenia sądów tymi wnioskami to był genialny pomysł. To z Wrocławia wyszło. Poszło po całej Polsce. Także to była niesłychana akcja. I to okazało się, że ludzie jeszcze są. Proszę pamiętać, że wielu aktywnych, bardzo aktywnych i to tysiące ludzi wyemigrowało po stanie wojennym. No i się zrobiła taka mała pustka. Nas została garsteczka. Pojawiali się nowi ludzie. Niektórzy po 7 latach, po prawie 8, przychodzili na Dobroszczaków i nagle coś znajomego z twarzy. Pamiętasz, w 81 i tak dalej. Ale to było nieprawdopodobne. Z tym, że muszę cały czas mówić o tym, że myśmy w nosie mieli okrągłe stoliki i wszystkie inne rzeczy, bo nam zależało z punktu widzenia regionu w Warszawie coś tam, prawda? Natomiast my odtwarzamy struktury. To, co na tym słynnym wiecu powiedział Żebracki 3 maja 1989 roku. Tam jest takie zdjęcie. Tłum ludzi przed MKZ-em, na Dobroszczaków i wszyscy stoimy na schodach i też piękne słowa profesora Żebrackiego wtedy. Zdecydowaliśmy się wziąć udział w wyborach, gdyż widzimy w nich szansę ważną, chociaż tylko jedną z wielu. Nikt nam nigdy nie da pełnych gwarancji 100%. Musimy wykorzystywać te szanse, które sami zdobywamy. Trzeba się nauczyć i mieć odwagę z nich korzystać. To są słowa profesora Żebrackiego na schodach, to na tym zdjęciu. To prawda, nie? Ludzie zaczynali jakby od nowa, bo proszę pamiętać, że pojawili się nowe twarze. Nikt nie wiedział, jak to robić, jak się tworzyć związek, co to jest społeczny i tak dalej. Także muszę powiedzieć, że to było szalenie ważne. Nie? A nawet ciekawostka z Warszawy, bo każdy komitet obywatelski miał tak zwanego łącznika z Warszawy. U nas był taki Tadeusz Żebrowski. I oni przywieźli maszynopis porozumień okrągłego stołu, które w diecezjanie żeśmy wydrukowali. To jest pierwszy historycznie druk z wszystkimi porozumieniami tutaj okrągłego stołu. I to myśmy Polszczynie to zrobili. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Pamięć jest cudowna. Do dzisiaj tylko powstała jedna bardzo solidna praca, redagowana przez Renatę Wieszczyńską, gdzie są wszystkie dokumenty i archiwum państwowe, które również wydało taką okolicznościową książeczkę. Natomiast dzisiaj wszyscy mówią, nie, ja to się angażował. To nie było tak, że to było tysiące ludzi od razu ruszyło do tworzenia struktur związkowych. To szło etapami. Ciągle się pojawiły nowe. Proszę pamiętać, że już we wrześniu było 120 komisji zakładowych w regionie. To jest osiągnięcie duże. Nie? No i jeszcze jest jedna rzecz taka, że bezpieka nie spała. Cały czas się, działo dużo. Przykład taki, jak spotykaliśmy się u Grażyny Rangowskiej, Marina Okęcka-Bronkowa, przychodzi. I tam telewizor chodził. Jak zaczęliśmy rozmawiać, na ekranie Mora. Taka siateczka. Aha, po co się włączył? Bo te rubiny nie stroiły i były świetne do wykrywania podsłuchów. I to było kapitalne. Nie? Rozmawiano tu Mora na ekranie. To są takie rzeczy, a bezpieka cały czas. Tu rewizje, tu zatrzymania, tu do samego końca. Jeszcze w maju były próby wystawiania nakazów aresztowania. Także nie żarty. Także to do końca nie było pewności, ale ludzie przychodzili. Ja pamiętam to dzisiaj. Przecież to jest wysoko, na ostatnim piętrze myśmy byli, nie? To starsi ludzie, ledwo idzie, wchodzi na górzysta. Na przykład, że nie zapomnę, co 2 kroki przystawała, po czym weszła na górę. Ja bym chciała zagłosować na Polskę. No przecież coś pięknego, nie? Także tak to wyglądało, ale to tak w skrócie. A później już były audycje, które tutaj zaprezentuję. To za chwilę, bo ja właśnie, ty już można powiedzieć, jeszcze nie doszliśmy do sprawy wyborów, nie? I rzeczywiście w tej książeczce, jeżeli ktoś nie ma, to warto moją nawet przejrzeć, ponieważ tam jest opisane dokładnie na przykład chociażby te nasze spotkania, które doprowadziły do po pierwsze utworzenia tego komitetu
KOS-u, czyli Obywatelskiego Solidarność, komitetu, który zrzeszał, co było ciekawe, przedstawicieli wszystkich ugrupowań niezależnych, które po prostu wyraziły taką chęć. Ale w ogóle większość olsztyńskich organizacji opozycyjnych swoich przedstawicieli skierowało do tego komitetu. Tutaj warto wspomnieć o sytuacji, w jakiej to powstało. Mianowicie, kiedy już była sprawa jasna, że będą wybory kontraktowe, to nas tym bardziej zdopingowało, żeby w ogóle tak się zacząć organizować również pomiędzy różnymi środowiskami opozycyjnymi. I często w ogóle może przywoływany jest tak zwany koncert Vivaldiego, u Kurowskich też jeszcze. On na tyle był ważny, bo oczywiście my tam spotykaliśmy się kilka razy, ponieważ oni mieli dosyć duże mieszkanie, więc już ten nasz komitet obywatelski, pierw po prostu Olsztyński Klub Obywatelski tam się też spotykał, ale też spotkaliśmy się na koncercie, żeby posłuchać muzyki Vivaldiego, bo to było oficjalne takie hasło. Niemniej w ogóle podczas tego spotkania doszło do porozumienia i przyjęcia wspólnej deklaracji wszystkich ugrupowań opozycyjnych olsztyńskich. Po pierwsze, że będą razem wspierali podczas wyborów kandydatów tych niezależnych od partii i aktywnie włączą się w ogóle w całą akcję. I tutaj może tylko przypomnę, ponieważ z tym się wiązało też wybór kandydatów na posłów. Bo niektórzy się pytają nawet mnie, jak to się stało, że zostałem kandydatem na posła. Oczywiście to nie ode mnie to zależało, więc może to trochę kuchnię przybliżę, z tego względu, że było to naprawdę trudno, informacje w tym czasie po prostu nie rozchodziły się tak szybko jak obecnie. W związku z tym my też musieliśmy się nawzajem szukać. I podczas tego pierwszego spotkania, kiedy już zdecydowaliśmy się, że będziemy szli razem, tam byli przedstawiciele i Solidarności, byli przedstawiciele Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego, o którym ja już wspominałem, Warmińskiego Klubu Katolików, ale też NZS-u, czyli Niezależnego Zrzeszenia Studentów, rolników indywidualnych, bo oni też po prostu pukali również i można powiedzieć do posłańca warmińskiego, też do naszego środowiska i tam między innymi też próbowaliśmy już wcześniej z nimi nawiązać kontakt, także oni też swoich przedstawicieli mieli w ogóle w tym spotkaniu. I pomysł był taki, że ze względu na to, że zbliżają się wybory, ktoś zaproponował, żebyśmy zwrócili się do chyba 15 czy 16 osób z opozycji, znanych z nazwiska i takich, można powiedzieć, wiadomo, że zaangażowanych po naszej stronie, żeby każdy z nich zaproponował kilku kandydatów na posłów, albo każdy przynajmniej po jednego kandydata. Ale chyba 5, tak było chyba taki obowiązek, że przynajmniej 5 osób, żeby było wymienionych. I była taka komisja, tak się złożyło, że w tej komisji również ja byłem, ale był Ryszard Lankowski i pani Nieczeporowicz. I przeliczyliśmy później w ogóle te wszystkie głosy po chyba po tygodniu. Był termin tygodnia. Przez tydzień można było zgłaszać w ogóle te osoby. I się okazuje po prostu, że później policzyliśmy te głosy i po prostu mogę tylko teraz powiedzieć kolejno w tym czasie, jakie najwięcej głosów na kogo padło. Bogdan Kurowski, Józef Lubieniecki, Erwin Kruk, Zenon Złakowski, Wiesław Brycki, Antoni Żebracki, Grażyna Langowska, Wojciech Ciesielski, Ryszard Langowski,
Jerzy Schmidt, Adam Socha, Kazimierz Antonowicz, Teresa Niczyperowicz. To chyba tak to było. O, jeszcze Zdzisław Płotek. Oczywiście byli inni też, ale oni uzyskali no, mniejszą liczbę głosów. Stąd w ogóle był pomysł, żeby w ogóle jakaś tam komisja, to już niezależnie od tego, to był taki sondaż popularności. Niemniej niektórzy w tym sondażu wypowiadali się również, że powinny być uwzględnione również inne organizacje, które akurat nie były reprezentowane podczas tego naszego spotkania. Także w ogóle to chodziło o to, żeby jak najszerszy krąg znaleźć, który by po prostu zaakceptował ewentualnie te wybory. Później jakaś tam komisja, w której już ja nie uczestniczyłem, tam była komisja, już nie chcę w szczegóły wchodzić, wytypowała pewnych kandydatów na posłów i senatorów. Bo chcę przypomnieć, że w naszym województwie olsztyńskim po raz pierwszy, bo Senat nie istniał i dopiero przy okrągłym stole uchwalono, że taka izba ma być. W naszym olsztyńskim województwie mieliśmy wybierać 2 senatorów. To byli przedstawiciele ziemi olsztyńskiej, można powiedzieć. 2 senatorów. I to znaczy, mam na myśli nie Solidarność Ziemi, tylko że w ogóle całe społeczeństwo. Niemniej, jeśli chodzi o wybór posłów, to nasze województwo było podzielone na 2 okręgi. Tak w skrócie można powiedzieć okręg olsztyński i okręg biskupiecki. I w każdym razie, tu mówiąc skrótowo, ta komisja, o której tu wspomniałem, wybrała chyba 10 czy iluś kandydatów, wśród których ja też się znalazłem. Później było tak zwane walne zebranie w sercu Jezusowym, w tej dużej sali w domu parafialnym, gdzie byli przedstawiciele wszystkich środowisk, którzy uczestniczyli w ogóle w tym. I oni decydowali, kogo z tych 10 wybrać jako kandydatów na posłów i senatorów. Z tego wynika, że mieliśmy, to nasze całe środowisko miało wybrać 2 kandydatów do Sejmu, do Senatu i 3 kandydatów do Sejmu. Z tym, że spośród tych kandydatów do Sejmu 2 kandydatów miało reprezentować ten okręg olsztyński, a 1 kandydat biskupiecki. Jeśli chodzi o senatorów, to na tych 2 głosowano w całym województwie. Ja podczas tego walnego zebrania w ogóle nie byłem obecny, bo nie mogłem być, dlatego, bo miałem wcześniej umówione spotkanie w Elblągu, w kościele Świętego Mikołaja, bo tam jako posłaniec warmiński mieliśmy umówione, tam jakąś prelekcję miałem wygłosić wtedy i nie mogłem się wycofać z tego. Niemniej, ze względu na to, że byłem proponowany jako kandydat, zostawiłem tylko takie pisemko, że się zgadzam, ale resztę zostawiam po prostu wyborcom tam podczas... No i się okazuje, że po prostu, że w tym gremium, to gremium po prostu wybrało no, tych 5 osób, wśród których ja się znalazłem. Mogę powiedzieć, że moim kontrkandydatem był jeszcze taki pan chyba Nawrocki, czy coś takiego, ponieważ ja troszeczkę akcentowałem w tych swoich jakichś spotkaniach, ze względu na to, że ja pochodzę ze wsi, w związku z tym, że swoje zainteresowanie z rolnictwem, a chodziło o to, żeby jednak wśród kandydatów znalazł się ktoś, kto troszeczkę chociaż zna te sprawy wiejskie. Myślę, że może to też jakoś wpłynęło, ale chyba nie tylko. W każdym razie, że dobrano wyborów i wyboru 2 kandydatów do Senatu, czyli Antoni Trzebiatowski z Kortowa i Erwin Kruk, pisarz, Mazur i tak dalej. A do Sejmu wybrano Grażynę Langowską i mnie z tego okręgu olsztyńskiego, a Józef Lubliniecki kandydował z okręgu biskupieckiego. Ale oczywiście wszystko to było w naszym województwie. To powiedziałem o tym, dlatego, bo to zawsze jest interesujące, jak ta
maszynka tam działała w momencie, kiedy się dopiero ta opozycja organizowała na nowo. No i później nastał ten oczywiście szaleńczy, można powiedzieć, krótki czas, kiedy trzeba było po prostu przeprowadzić tą kampanię wyborczą, czyli cały maj. I w związku z tym, w tym czasie mogę powiedzieć, że odbyliśmy 42 spotkania. I mogę powiedzieć, że byliśmy tak, żeby już nie być gołosłownym, jeżeli mówimy o wyborach, pamiętnych wyborach, w związku z tym wyliczam, gdzie byliśmy. W Lidzbarku Warmińskim, w Jonkowie, w Rudzienicach, w Szkole Średniej w Iławie, w Technikum w Iławie, w Ostrudzie, w UPGM Olsztyn, w Dajtkach, w Łukcie, w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, w Dobrym Mieście, w Grafie w Olsztynie, w Ozosie, w Dąbrównie, w Olsztynie Chłodniej, w Lubominie, w Sanatorium w Ameryce, w Olsztynku, ponownie w ART, Nidzicy, Dywitach, Ostrudzie, Łódzkiej w Olsztynie, Miłakowo, Świątki, Bramka, Jurki, Niebrzydowo, Strużyna, Kalnik, Chojnik, Barczewo, Lidzbark Warmiński, Sampława i Zalewo. W ciągu miesiąca. Czyli z tego wynika, że w niektórych dniach uczestniczyliśmy w kilku spotkaniach, szczególnie na wsi, jeżeli tam były gdzieś czy coś takiego, to mniejsze spotkania. Więc tak to trwała ta kampania wyborcza. I oczywiście były spotkania różne i o tym za chwilę, ale może jedno z takich ciekawszych spotkań odbyło się w Nidzicy. Nidzica, 25 maja. W Nidzicy było wspaniale, a to dzięki panu Kisielińskiemu i innym organizatorom. Spotkanie odbyło się w ratuszu. Sala była pełna. Ludzie stali na korytarzu, ale także na rynku obok ratusza. Dzięki nagłośnieniu mogli nas słyszeć na zewnątrz. Co chwilę tylko było słychać uwagi, żeby mówić głośniej. Sala była podekscytowana. Gdy wchodziliśmy, z taśmy rozległo się, żeby Polska była Polską. Ludzie śpiewali i trzymali palce wzniesione w górę na znak zwycięstwa. Wszyscy byli wzruszeni, ja również. Pomyślałem, jaką wielką odpowiedzialnością jest kandydowanie. Ile nadziei ludzie z tym wiążą. Daleko, na sali, widzę Wiesię, koleżankę. Jest uśmiechnięta, radosna. Tak się obawiała o to spotkanie, a to wszystko przeszło najśmielsze wyobrażenia. Na sali napisy, transparenty. Spotkanie trwało do 19:30. Na zakończenie ponownie, żeby Polska była Polską. I 100 lat. Jeden z organizatorów powiedział, że z wynajęciem sali były kłopoty, chociaż inne spotkania odbywały się w ratuszu, bez przeszkód. W końcu władze zezwoliły, ale nie zgodziły się na wywieszenie flag Solidarności, tylko biało-czerwony. Po spotkaniu podeszła do mnie bibliotekarka i złożyła mi serdeczne gratulacje. Podczas spotkania bardzo dobrze wystąpił Antoni, między innymi zaprezentował Grażynę. Szkoda, że tym razem Grażyny nie było. Zasłabła podczas procesji Bożego Ciała. Z głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, pól i stepów, nasz rodowu, nasz początek, hen od miasta, kraka mleka. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska
Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wszyscy należeli do tego Komitetu Obywatelskiego, trzymam to w ręku. Często zdarzało się, że nieznani sprawcy zrywali z marynarek. To było dość powszechne. Tutaj chcę wspomnieć o tym, że w tym czasie, już podczas wyborów, a właściwie raczej przed wyborami, podczas tej kampanii wyborczej, no, w dużym stopniu było też, audycję nadawała Radio Wolna Europa. I się okazuje, że tam w radiu również nasze wypowiedzi tam zaistniały, a Wojtek jest na tyle dociekliwy, że przecież on odzyskał z Radio Wolna Europa w ogóle te nagrania i on ma je, tylko że pewnie dosyć zakłócone, więc nie wiem, na ile to technicznie by było możliwe odtworzenie. No nie, ale fragment. To przynajmniej fragment, bardzo proszę. To są nasze autentyczne wypowiedzi i sposób myślenia. To po latach to wiem, co tak, myśleli wtedy, to jest autentyk. Te audycje powstały z inicjatywy Kołakowskiego, który później tam pewne funkcje wniosła organizacja pracy. Nawet na zameldowanie w Olsztynie u Rangowskich, bo musiał być w Polsce zameldowanie. I on mnie skojarzył z Morawskim i Kardynała to publikował. I w dokumencie Bezpieki publikowanym znajdowała się taka informacja. Posiadamy udokumentowane informacje o utrzymywaniu kontaktu działaczy KOS z Radiem Wolna Europa w sprawie przeprowadzonej kampanii przedwyborczej. Członkowie Komitetu Obywatelskiego rzeczywiście posiadali kontakt z Województwem Polską Radą RWE. Olsztyński łącznik był szef Komisji Propagandy Wojciech Cisielski, wymieniany imiennie przez kontrwywiad SB. To on po telefonie przebyjącego w Paryżu redaktora Dominika Morawskiego nagrał wypowiedzi kandydatów z Olsztyna. Wszyscy tam wtedy wystąpili. Ja teraz pozwolę sobie ten fragmencik. Józef Ptaczek przeprowadził rozmowę z dyrektorem organizacyjnym Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Olsztynie, Wojciechem Ciesielskim, oraz z kandydatem tego komitetu do Sejmu, Józefem Lubienieckim. Jak przebiega obecnie kampania wyborcza w województwie już po akcji zbierania podpisów? A przede wszystkim jak wypadła właśnie ta akcja zbierania podpisów na poszczególnych kandydatów wysuwanych przez Komitet Obywatelski Solidarność? Muszę powiedzieć, że bardzo optymistycznie. To znaczy sami nie spodziewaliśmy się efektów tak dobrych. Na kandydatów do Senatu zebraliśmy i złożyliśmy 26 000 podpisów. Na kandydatów do Sejmu po 19 000 podpisów. A nie są to wszystkie podpisy, które złożyliśmy, bo nie złożyliśmy po prostu ich wszystkich zebrać. Do dzisiejszego dnia jeszcze ludzie przychodzą. Proszę sobie wyobrazić, że no, taką sytuację. Na trzecie piętro wchodzi 90-letnia staruszka, która mówi: ja przyszłam złożyć podpis, ja chcę zagłosować na Polskę. No więc w Olsztynie zostało podzielone na 2 okręgi wyborcze. Do Senatu stawiamy 2 kandydatury. Elwina Kruka, Mazura, autochtona, znanego pisarza. Oraz Antoniego Jutrzenka Trzybatowskiego, ekologa, również znanego tutaj w naszym środowisku. Natomiast do Sejmu, okręgu olsztyńskim, kandyduje Grażyna Landowska, działaczka Solidarności, więźniarka polityczna, nauczycielka, Zenon Żakowski, pisarz i dziennikarz, oraz w drugim okręgu poselskim Józef Lubieniecki, prawnik. W każdym większych miejscowościach naszego regionu powołaliśmy komitety obywatelskie filialne. W tej chwili trwa akcja przedwyborcza, wieczne spotkania. Codziennie nasi kandydaci odbywają 2-3 takie spotkania. Jaka jest frekwencja na tych zebraniach? Proszę, no muszę panu powiedzieć, że duża. Wczoraj odbył się drugi wiec uliczny w Olsztynie. Przedwczoraj na przykład w Ostrudzie
No, można powiedzieć, około 2000 osób przybyło na wiedzę. No to to frekwencje niespotykane. Na wsiach. Bardzo ciekawe spotkania wiejskie. Ludność wiejska jest bardzo nieufna. I to nas zaskakuje, ta szczerość, to ta atmosfera tych spotkań. To, że na początku przychodzi w wiosce mniejszej, przychodzi 20 osób, a po godzinie mamy już tych osób na sali 40, 50. To są małe wsie, środowiska zamknięte, małe. Jest widoczny taki zauważalny proces rodzenia się do życia tej naszej mikrospołeczności lokalnej, warmińsko-mazurskiej. Jest to zupełnie coś niesłychanego. Nie jest to rok 80, to nie jest ten żywioł. Tak, czyli ludzie sobie zdają sprawę ze znaczenia tych wyborów. Tak, inaczej zupełnie się zachowują. A proszę pana, takie pytanie. Tak? Mianowicie, czy staracie się również w akcji wyborczej zwracać pośrednio czy bezpośrednio do członków partii, do tych szeregowych członków PZPR, na których przez wiele lat nie z ich winy może spadało odium za wszystkie błędy i wypaczenia popełniane przez kierownictwa partyjne do ludzi, którzy właściwie de facto nic nie mają i nigdy nie mieli do powiedzenia, bo wszystkie decyzje im narzucano, odgrywali rolę statystów. Czy nie sądzi pan, że oni mogą także głosować już tym razem nie na listę partyjną, tylko na pierwszą w historii PRL listę niezależną, którą reprezentuje właśnie Komitet Obywatelski Solidarność? Krótko bym powiedział tak. Było widoczne w trakcie zbierania podpisów. Przychodzili ludzie, mówili, ja należę do partii, ale ja głosuję na was. Na Solidarność. A jakie praktyczne rady dajecie wyborcom? Parę dni temu występował przed mikrofonami naszej rozgłośni wybitny działacz katolicki Jacek Woźniakowski, który powiedział, że przy tej ordynacji wyborczej, która jest świadomie zagmatwana i niejasna, najprostszym wyjściem jest po prostu zapisać sobie na kartce nazwiska kandydata Komitetu Obywatelskiego Solidarność, iść z tym do lokalu wyborczego i skreślać wszystkie nazwiska oprócz nazwisk kandydatów znajdujących się na liście Komitetu Obywatelskiego Solidarności. Myśmy na przykład wydali taką ściągawkę. Pomoc dla biorącego udziału w głosowaniu. Z jednej strony nazwiska naszych kandydatów, a z drugiej tekst. Pamiętaj, dostaniesz 7 kart do głosowania, a na nich zobaczysz nazwiska twoich kandydatów. Pamiętaj, twoimi kandydatami są. Tych zostawiasz, pozostałych skreślaj. Czy to jest to samo właśnie, co zalecał Jacek Woźniakowski? Zasada jest bardzo prosta. Głosujemy na naszych kandydatów, pozostałych skreślamy. Wszyscy wypowiadali się wtedy w Legionie. Ja dzwonił do Legionu i te rozmowy szły w Radio France International, powtórzyło Głos Ameryki. Oczywiście w Europie, nie? Że rozniosło się po całej Europie te wypowiedzi. Że to było tak interesujące. Natomiast było sporo takich po tam te wybory niepotrzebne, żeby było ciekawiej. Za moment mieliśmy już pierwsze wybory samorządowe. Wszyscy protestujący, po co tam te wybory, tam to ograniczone, że ochoczo rzucili się do samorządowych. Teraz już nie protestuje, teraz te w samorządzie. I to było jak główne, nie? To zawsze mnie bawiło. I tyle. Bo Wojtek podczas tych wyborów odgrywał bardzo ważną rolę organizacyjną. I o tej, słuchajcie, ja mówiłem, że dopiero musieliśmy poznawać PRL, a żeby przeprowadzić sprawnie kampanię wyborczą, zresztą widzieliście w ilu miejscowościach byliśmy, to trzeba było znaleźć wszędzie ludzi, którzy by na miejscu to mogli zorganizować. Stąd w ogóle tym się w dużym stopniu zajmowało biuro nasze, a Wojtek w szczególności można powiedzieć, się tym zajmował. Także kilka słów może o tym powiedz, bo to jest instytucja. Nie, no trzeba było, wiesz, to nie szło na żywioł, musiała być jakaś organizacja. Tam macie taki ręcznie napisany z tyłu schemat
co się składa na Komitet Obywatelski, jakie sekcje były. I tak gromadziłem dokumentację z tym strykiem. I każdy papierek, wszystkie te lekcje, to wszystko się zachowało. Dzisiaj jest dostępne w Instytucie Północnym. Nie? Ale pan musiałeś dzwonić? Tak, ojej, to było, wiesz, i to wszystkie dokumenty są tu. A jeszcze ciekawostka, w pewnym momencie przewodniczący Rady Mazurek próbował okrągły stolik regionalny stworzyć. Ja pamiętam te pisma. Myśmy odmówili. To później rzekli, że torpeduje taką szlachetną inicjatywę. Pismo to odmożne jest tutaj w tej książce. Nie? Taka szlachetna inicjatywa, okrągły stolik wojewódzki. Że było śmieszne. Wszyscy odmówiliśmy w regionie. Ja takie duże pismo wystosowałem. A we wrześniu przyszło podziękowanie za udział w komisji. To była Rada Narodowa. To byśmy pokładali się ze śmiechu. Natomiast w tym czasie nikt nie wierzył, że system się wywróci. Ja nie znam ani jednego człowieka, który wierzył, że system się wywróci. No to było po prostu teoretycznie niemożliwe. Chodziło o wydarcie, wiesz, wyszarpnięcie z tego kołnierza, cokolwiek. I dalsza praca. I to się udało. Później to potoczyło się, jak się potoczyło, ale to już nie myśmy dalej to robili. W każdym razie pamiętać warto. Oczywiście to jest osobny problem, w ogóle cały ten przebieg tych spotkań z wyborcami. Tak się złożyło, że ja może z nawyku takiego dziennikarskiego prowadziłem zawsze pewne zapiski, notatki, ale oczywiście na tyle, ile było możliwe. Przede wszystkim notowałem pytania, które padały tam, bo to po pytaniach można powiedzieć, co ludzi interesowało i jak to wszystko wyglądało. No teraz nie będę zanudzał Was po prostu w ogóle tym materiałem, ale to jest skądinąd ciekawy zestaw pytań. Niemniej po prostu najczęściej padały też można powiedzieć, jakieś takie pytania, bym powiedział, z tej drugiej strony. Najczęściej się powtarzające, no to chodziło, tak jak dzisiaj to trwa, o aborcję. Sprawa była wówczas również elektrowni atomowej już wtedy. Jak się w ogóle zapatrujemy na to, czy kogo poprzemy na prezydenta. No to ludzie się tym mocno interesowali. Ale przede wszystkim pytania dotyczyły tych spraw takich życiowych, takie normalnie, bo przecież na wsi to wiadomo, problemów wiejskich dużo, ale też dotyczące, czy my damy radę, czy w ogóle czy w ogóle jest możliwość zmiany tego systemu. Ten niepokój przebijał się w większości tych pytań. Czy po prostu porywamy się na coś nierealnego wprost. Także w ogóle tego rodzaju sprawy. Ja może przeczytam tutaj takie trochę dla humorystyczny taki przykład. No przede wszystkim dostałem później kilka też telefonów o poparciu, ale między innymi dostałem podczas kampanii wyborczej telefon ze szpitala psychiatrycznego. Jeden z panów przedstawił się jako były mój uczeń. Swego czasu uczyłem w technikum elektrycznym przy ulicy Zwycięstwa. Powiedział, że kilkudziesięciu ludzi w szpitalu będzie na mnie głosowało. Ale ze szpitala, właśnie miałem chyba też ze szpitala wojewódzkiego też jakieś takie gremialne opowiedzenie się, że będę głosował. Ale teraz taka jeszcze był przykład, który posłuchałem na ulicy. Na przystanku autobusowym przy ulicy Zwycięstwa w Olsztynie 4-letnia dziewczynka z mamą. Dziewczynka kolejno pokazuje na plakaty kandydatów Solidarności z Wałęsą i mówi: ja już wiem, kogo trzeba skreślić. Mama skreśli tego pana, pokazuje na Erwina, tego pana, pokazuje na mnie, tę panią, pokazuje na Grażynę, tego pana, pokazuje na Antoniego, a Wałęsę zostawi. Czy nie tak, mamusiu? Tak było pytanie. Oczywiście tak się składa, że przynajmniej zamierzam. Ten czas przełomowy jest na tyle ważny, że to znaczy właściwie już po wyborach.
że mam trochę materiałów i jakichś takich dokumentów i przemyśleń i tak dalej, i obserwacji, i myślę, że może jeszcze mi uda się to wszystko spisać w formie książki, bo ten czas przełomu już w Sejmie nawet chociażby, jak to funkcjonowało, na przykład olsztyński klub obywatelski, zaraz, te kluby to już mi się mieszają. Obywatelski klub parlamentarny. Obywatelski klub OKP, tak, parlamentarny. Bo też prowadziłem notatki w ogóle z tych posiedzeń wewnętrznych. A to są ciekawe historie, między innymi chociażby jak na końcu nawet przesłuchiwaliśmy kandydata na prezydenta Jaruzelskiego. Także wiesz, w ogniu pytań w ogóle i odpowiadał, długo to trwało w ogóle i tak dalej. Także to jest ciekawa cała ta historia. Nie mówiąc o tym, że te różne takie wewnętrzne historie, kogo poprzeć i jak i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jeśli chodzi o formowanie rządu, to też jest ciekawa historia, takie można powiedzieć od strony OKP, bo tam jednak te pewne rzeczy były pewne, bo nie wszystkie jednak dyskutowane. Więc to też już jest osobna historia i bardzo ciekawa sprawa. Ja myślę, że chyba będziemy kończyć w ogóle ten problem, bo jak zwykle zrobiłem sobie dużo notatek, ale w końcu nie ponumerowałem ich i po prostu trudno by było znaleźć po prostu odpowiedzią na odpowiedni czas. Wojtek, chcesz jeszcze przy okazji. Mówiłem, że Komitet Wyborczy Ogólnopolski na Fredry w Warszawie miał łącznika, jak oni mówią, do województwa olsztyńskiego. I on sprawozdania pisał. I tu mam akurat przed ręką z 11 maja. I on pisze tak, że osób stale zatrudnionych w Komitecie naszym olsztyńskim jest 8. Duża grupa studentów wspiera pracę komitetu. Kandydaci od początku posiadali asystentów. Jeden kandydat nie chciał korzystać z pomocy asystenta. Jeden z asystentów okazał się głąbem. Pozostali wywiązują się ze swoich obowiązków. I to poszło na Fredry do Ogólnopolskiego Komitetu Obywatelskiego. Posiada komitet stałą siedzibę do Broszczaków 10. Posiada Anteleks. Komitet korzysta z wielu możliwości z ruchami kurii. Odbito apele, program ulotki. Rozprowadziłem cegiełki. Tam jest cegiełka. Pierwszą partię 30% wpłacono do kasy gotówką na Fredry 6. Sprawozdanie łącznika na województwo olsztyńskie. Ciekawostka. To zostało opublikowane w zbiorze dokumentów wydanych przez Instytut Nauk Politycznych w Warszawie. Nie? 2 tomy potężne i 1 rozdział dotyczy naszego województwa. No, także tak to wyglądało. Słuchajcie, więc tak jak powiedziałem, że zbliża się nasze spotkanie do końca, ale w związku z tym ja jeszcze mam tak zwane słowo na zakończenie. Bo znalazłem tutaj odpowiednią kartkę, z tym mogę teraz odczytać. Te wybory z czerwca 1989 roku były ważne i nie pozwólmy, aby pomniejszano ich wagę. Jest jakaś ucieczka od tej daty, również po stronie prawicy. Między innymi dlatego, iż na nią nałożyły się wydarzenia z 4 czerwca 1992 roku, kiedy to obalono rząd premiera Jana Olszewskiego. To wydarzenie negatywne dla Polski nie powinno jednak przyćmić naszego zwycięstwa z czerwca 1989 roku, a raczej powinny uwypuklić jego wagę, bo właśnie 4 czerwca 1989 roku większość Polaków powiedziała władzy komunistycznej zdecydowane nie. Oczywiście nie wszyscy przyklasnęli tym zmianom. Pozostał twardy elektorat komunistyczny, dobrze zorganizowany, dysponujący dużymi pieniędzmi i wielkimi możliwościami wpływu, również poprzez media. Właśnie media, prawie wszystkie pozostały nadal w ich rękach lub w rękach niemieckich przy akceptacji, co bardzo przykre, dużej części solidarnościowej opozycji. Zdawałem sobie sprawę, jakie to niebezpieczeństwo. I właśnie dlatego nasz głos nie potrafił się wówczas przebić przez tworzony nowy układ liberalno-lewicowy. Wykorzystano sytuację, kiedy to Solidarność dopiero przed wyborami na nowo zaczęła się organizować i pozbawiona była jakże wielu aktywnych działaczy
którzy w wyniku represji znaleźli się poza granicami kraju. Nie rozwijając szerzej tego tematu, wspomnę tylko, że wówczas, na początku lat 90. minionego wieku, po zwycięskich wyborach czerwca 1989 roku, bolała mnie najbardziej zdrada polskich elit, i to nie tylko politycznych, ale również, a nawet jeszcze bardziej elit ze sfery kultury, w szerokim tego słowa znaczeniu. Tak jest zresztą nadal, to trwa do dzisiaj. Dlatego często przegrywamy z prawem polską, a każde nasze zwycięstwo jest okupione olbrzymim wysiłkiem. Taki wysiłek musimy jednak podejmować podczas każdych wyborów, również tych, które są przed nami, do Parlamentu Europejskiego. Tym razem jest gra nie tylko o konkretne sprawy polskie, ale w ogóle o nasze istnienie jako suwerennego państwa, szanującego swoją historię i polskie tradycje. Zróbmy wszystko, aby zwyciężyć. Teraz proponuję posłuchać kilku strof napisanych przez pewnego poetę prawie 200 lat temu. O Polsko, póki Ty duszę anielską będziesz więziła w czerepie rubasznym, póty kat będzie rąbał Twoje cielsko, póty nie będzie Twój miecz zemsty strasznym, póty mieć będziesz hyjenę na sobie i grób, i oczy otworzone w grobie. Zrzuć do ostatka te płachty ohydne, tę dejaniry palącą koszulę, a wstań, jak wielkie posągi bezwstydne naga, z tyksowem wykąpana mule nowa, nagością żelazną bezczelna, niezawstydzona niczym, nieśmiertelna. Polsko, lecz Ciebie błyskotkami łudzą, pawiem narodów byłaś i papugą, a teraz jesteś służebnicą cudzą. Choć wiem, że słowa te nie zadrżą długo w sercu, gdzie nie trwa myśl nawet godziny. Mówię, bom smutny i sam pełen winy. Autorem tego był oczywiście Juliusz Słowacki, fragment poematu Grób Agamemnona. Ale żeby może troszeczkę zejść z tego wysokiego tonu, to na zakończenie przeczytam jeszcze mój drobny wierszyk, też aktualny. Idzie główną ulicą zarządca kultury. Jest napowietrzony, pychą umocniony, kroczy odważnie, pluje na ojczyznę, chce walczyć z faszyzmem, białym orłem, religią, nie zna, co to lęk. Lecz głupota jak warto, wystarczy chwilka, wprost niewielka szpilka. A nie mówię, już pękło. Moja więc rada, nie nadymaj się zbytnio, abyś nie zakwitnął wstydem, bo to niezdrowo. Nie baw się konstytucją, nie kryj za instytucją i pamiętaj, Bóg ma ostatnie słowo.